Gdyby Khal Drogo przeżył, przyszłość Westeros i Essos mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Jego odejście było przełomowym wydarzeniem, które odkryło przed Daenerys Targaryen jej głęboką moc i przeznaczenie jako matki smoków. W dzisiejszym odcinku przedstawimy kilka alternatywnych ścieżek, które historia mogłaby obrać, gdyby Drogo nie umarł. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, nie zapomnijcie nacisnąć przycisku subskrypcji, aby na bieżąco śledzić nasze nowości. A jeśli podoba Wam się to, co robimy, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Inwazja na Westeros pod wodzą Khala Drogo, gdyby doszła do skutku, z pewnością wpisałaby się złotymi zgłoskami w historię Siedmiu Królestw. Khal Drogo, będąc nie tylko nieustraszonym wojownikiem, ale i liderem potężnego Kalasaru, dysponowałby wszystkimi niezbędnymi atutami, aby przeprowadzić skuteczną inwazję. Jego obietnica złożona Daenerys Targaryen dotycząca odzyskania dla niej żelaznego tronu stanowiłaby główny cel tej wyprawy. Organizacja takiej inwazji wymagałaby jednak znacznych przygotowań. Khal Drogo musiałby nie tylko zgromadzić odpowiednią liczbę statków zdolnych do przewiezienia jego wojowników przez wąskie morze, ale także zapewnić zaopatrzenie i logistykę dla swojego Kalasaru na obcej ziemi. Dothrakowie, znani ze swojej niezrównanej umiejętności jazdy konnej i taktyki blitzkriegu, mogliby napotkać na trudności w adaptacji do warunków panujących w Westeros, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnorodność terenu i zorganizowaną obronę potencjalnych przeciwników. Wpływ takiej inwazji na polityczny krajobraz Westeros byłby ogromny. Dothrakowie, nie znający litości i nie przywiązujący wagi do miejscowych zwyczajów czy praw, mogliby z łatwością siać spustoszenie wśród lokalnej ludności, co z kolei mogłoby doprowadzić do masowych ucieczek cywilów i destabilizacji regionów. Jednakże mając przy sobie Daenerys, ich rządy mogłyby być postrzegane jako powrót prawowitych władców, co mogłoby przyciągnąć do ich sprawy zarówno zwolenników rodu Targaryenów, jak i tych, którzy pragnęliby zmian w obecnym układzie sił. Daenerys, dysponując wsparciem Dothraków, mogłaby również liczyć na swoje smoki, które w tym scenariuszu stanowiłyby dodatkowy, niezwykle potężny atut. Oczywiście jeśli by się urodziły. Ich obecność nie tylko zwiększyłaby szanse na sukces inwazji, ale także mogłaby odmienić sposób prowadzenia wojny w Westeros, wprowadzając element, z którym żadna z frakcji nie byłaby w stanie się równać. W konsekwencji inwazja na Westeros pod wodzą Khala Drogo i Daenerys Targaryen mogłaby zakończyć się ustanowieniem nowego porządku w Siedmiu Królestwach, z żelaznym tronem odzyskanym przez ród Targaryenów. Jednakże taka zmiana władzy niewątpliwie wiązałaby się z wielkimi wyzwaniami, zarówno militarnymi, jak i politycznymi, wymagającymi od Daenerys nie tylko siły, ale i dyplomatycznej zręczności, aby zjednoczyć zróżnicowane królestwa pod swoim berłem. Gdyby Khal Drogo nie umarł, historia Daenerys Targaryen mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej, a kluczowym elementem tej alternatywnej rzeczywistości byłby brak jej smoków. Drogona, Regala i Viseriona. Smoki, które wykluły się ze smoczych kamieni w ogniu, w którym Daenerys dokonała rytuału po śmierci Drogo, stały się nie tylko symbolem jej odrodzenia jako prawdziwej Targaryenki, ale także fundamentem jej potęgi i wpływów. Bez smoków Daenerys mogłaby nie zyskać tak ogromnego uznania i strachu, jakie smoki wzbudzały wśród jej wrogów i zwolenników. Smoki nie tylko służyły jako potężne narzędzie wojenne, zdolne odwrócić bieg bitwy jednym podmuchem ognia, ale również stanowiły żywy znak jej niezwykłego pochodzenia i przeznaczenia. Ich obecność przyciągała do jej sprawy zarówno wierzących w jej boskie prawo do tronu, jak i tych, którzy widzieli w niej jedyną nadzieję na zmianę. Bez tych mitycznych stworzeń Daenerys mogłaby napotkać znacznie większe trudności w zdobywaniu sojuszników i podboju miast na wschodzie. Jej droga przez Zatokę Niewolników, gdzie wyzwoliła ich tysiące i obaliła rządy mistrzów, mogłaby okazać się znacznie trudniejsza, jeśli nie niemożliwa. Smoki były nie tylko jej bronią, ale także symbolem nadziei dla uciśnionych i dowodem na jej zdolność do wprowadzania radykalnych zmian.
Ponadto brak smoków mógłby wpłynąć na percepcję Daenerys jako kandydatki do odzyskania żelaznego tronu w Westeros. Bez nich jej roszczenia do tronu, choć uzasadnione dziedzictwem, mogłyby nie być wystarczająco przekonujące dla wielu lordów Westeros, którzy mogliby postrzegać ją jedynie jako wygnaną księżniczkę bez realnej siły. W scenariuszu, w którym Khal Drogo żyje i prowadzi swój kalasar na zachód, Daenerys mogłaby nadal próbować zdobyć władzę w Westeros, ale jej strategia i zasoby byłyby znacznie ograniczone. Bez smoków jako ostatecznego argumentu musiałaby polegać bardziej na dyplomacji, sojuszach i tradycyjnej sile wojskowej, co mogłoby nie tylko wydłużyć jej drogę do władzy, ale także zwiększyć ryzyko porażki. W konkluzji, brak smoków w życiu Daenerys mógłby znacząco osłabić jej pozycję jako liderki i zdobywczyni. Smoki nie tylko wzmacniały jej władzę, ale także były kluczowym elementem, który odróżniał ją od innych pretendentów do tronu, czyniąc jej historię unikalną i jej postać jedną z najbardziej wpływowych w świecie Gry o Tron. Gdyby Khal Drogo pozostał przy życiu, dynamika władzy w Essos mogłaby ulec znaczącej zmianie. Jego kalasar, będący jednym z najpotężniejszych w historii dothraków, kontynuowałby swoje podboje, co z pewnością wpłynęłoby na równowagę sił w regionie. Drogo, znany ze swojej nieustępliwości i zdolności do zdobywania nowych terenów, mógłby dążyć do rozszerzenia swojego wpływu poza zwykłe cele dothraków, zwłaszcza mając u boku Daenerys, która posiadała własne ambicje i wizje przyszłości. Wspólnie Daenerys i Drogo mogliby zbudować sojusz, który łączyłby siłę dothraków z jej aspiracjami i rosnącą władzą. Daenerys, dysponując wiedzą o polityce i strategii zdobytą podczas swojej podróży, mogłaby wpłynąć na Drogo, aby rozszerzyć jego zainteresowania poza tradycyjne łupy i podboje, skierowując się ku bardziej trwałemu panowaniu i stabilizacji zdobytych terenów. Mogłoby to obejmować zacieśnianie sojuszy z innymi potęgami w Essos, takimi jak wolne miasta, a nawet próby zjednoczenia rozdrobnionych sił przeciw wspólnym wrogom. Taka zmiana w dynamice mogłaby również wpłynąć na handel i politykę w regionie. Kalasar Droga, zamiast być postrzegany wyłącznie jako zagrożenie, mógłby stać się kluczowym graczem w regionalnej polityce, zwłaszcza jeśli Daenerys wykorzystałaby swoje umiejętności dyplomatyczne do negocjowania i utrzymywania pokoju. Ich wspólne rządy mogłyby również przyczynić się do zmiany postrzegania dothraków z plemienia wojowników na stabilizującą siłę w Essos. Przed ewentualnym przekroczeniem morza i atakiem na Westeros, Daenerys i Drogo mogliby skupić się na konsolidacji swojej władzy w Essos, budując silną bazę, z której mogliby prowadzić dalsze ekspansje. Taka strategia pozwoliłaby im na zgromadzenie zasobów, ludzi i sojuszników niezbędnych do przeprowadzenia skutecznego ataku na 7 królestw, a także na utrzymanie zdobytych terenów. W tym alternatywnym scenariuszu Essos mogłoby stać się miejscem narodzin nowego imperium z Daenerys i Drogo na czele, co z kolei mogłoby zdefiniować nową erę w historii tego kontynentu, opartą na współpracy między różnymi kulturami i narodami, zamiast na nieustannych podbojach i konfliktach. W Grze o Tron śmierć Drogo stanowi kluczowy moment, który popycha Daenerys do przejęcia kontroli nad swoim życiem i przeznaczeniem, stając się jedną z najbardziej wpływowych i niezależnych postaci w serii. Bez tej tragicznej śmierci jej droga do władzy i samookreślenia mogłaby przybrać zupełnie inny kształt. W scenariuszu, w którym Drogo żyje, Daenerys mogłaby rozwijać swoje przywódcze umiejętności w kontekście ich związku, tworząc silne partnerstwo. Zamiast być zmuszoną do samodzielnego radzenia sobie i podejmowania decyzji, mogłaby współpracować z Drogo, ucząc się od niego i jednocześnie wprowadzając własne idee i wartości do ich wspólnego życia i rządów. To partnerstwo mogłoby umożliwić Daenerys eksplorację innych aspektów przywództwa, takich jak dyplomacja, negocjacje i budowanie sojuszy, zamiast skupiać się wyłącznie na zdobywaniu władzy przez siłę.
Z Drogo u boku cele Daenerys mogłyby ulec zmianie lub ewolucji. Zamiast dążyć do odzyskania żelaznego tronu jako głównego celu, mogłaby skupić się na budowaniu stabilnego i silnego państwa w Essos, wykorzystując swoje zdolności i wpływy do tworzenia trwałego dziedzictwa. Jej marzenia o Westeros mogłyby pozostać, ale realizacja tych ambicji mogłaby przyjąć inną formę lub zostać odłożona w czasie, gdyby znalazła spełnienie i cel w życiu obok Drogo. Bez konieczności przezwyciężania tragedii i samotnej walki o władzę, rozwój osobisty Daenerys mógłby skupić się bardziej na budowaniu relacji, zarządzaniu i negocjacjach. Mogłaby stać się liderką, która czerpie siłę z sojuszy i współpracy, a nie tylko z własnej niezłomności i determinacji. To nie oznacza, że byłaby mniej silna, ale jej siła mogłaby być prezentowana w inny sposób, jako zdolność do jednoczenia ludzi i kultur, a nie tylko jako zdolność do pokonywania przeciwności. Oczywiście, wszystkie te scenariusze są spekulacyjne i opierają się na założeniu, że kluczowe wydarzenia mogłyby potoczyć się inaczej. Śmierć Khala Drogo była bez wątpienia punktem zwrotnym, który nie tylko zdefiniował przyszłą ścieżkę Daenerys, ale także umożliwił jej przemianę w jedną z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych postaci w uniwersum Gry o Tron. Ta strata zmusiła ją do samodzielnego przejęcia kontroli nad swoim losem, co ostatecznie doprowadziło do odkrycia w niej siły, determinacji i zdolności przywódczych. Bez tego momentu cała historia Gry o Tron mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej, z Daenerys prawdopodobnie nie odgrywającą tak kluczowej roli w wydarzeniach Westeros.